W drugiej części przewodnika po aplikacji Platan Call Monitor dowiesz się, jak wygląda obsługa połączeń przez różne osoby. Zaczniemy od ekranu użytkownika PBX, który odbiera tylko połączenia kierowane bezpośrednio do niego. Porównamy to z widokiem i możliwościami, jakie ma agent obsługujący połączenia w grupie lub grupach. Na koniec zobaczysz, jak menadżer nadzoruje pracę agentów i jakie ma narzędzia, by optymalizować obsługę ruchu. Zaczynamy. Oto Ula. Pracuje przy komputerze, ma swój numer wewnętrzny w centrali. Nie obsługuje głównego ruchu telefonicznego w firmie, nie należy do żadnej grupy wspólnego wywołania, ale czasem dzwoni lub odbiera telefony i jest w kontakcie ze współpracownikami. Ula ma przypisaną rolę użytkownika PBX. Ula jako użytkownik PBX ma dostęp do następujących pozycji menu. W zakładce Dzisiaj widzi połączenia z bieżącego dnia. W historii ma listę wszystkich swoich połączeń. W czacie może korzystać z wewnątrzfirmowego komunikatora. Na pulpicie, czyli wirtualnej konsoli, widzi listę współpracowników z podglądem ich statusów. Wybierz numer służy do wybierania numerów z klawiatury komputera. Zakładka Notatki pozwala na przeglądanie i zarządzanie prywatnymi i publicznymi notatkami przypisywanymi do numerów. Ula ma także dostęp do wspólnej bramki SMS, jeśli taka jest w centrali. Zobacz na przykładzie Uli, jak aplikacja Platan Call Monitor wspiera użytkownika PBX w obsłudze połączeń. Do Uli dzwoni telefon. Na ekranie widzi powiadomienie o przychodzącym połączeniu z numerem i opisem. Gdy kliknie, zobaczy szczegóły aktywnego połączenia i podpowiedź, by odebrać. Rozmowę może przełączyć do innej wolnej osoby. Listę wszystkich użytkowników aplikacji wraz z ich statusami znajdzie na pulpicie. Ula przekazuje połączenie do Tomka, który jest agentem grupy handlowcy. W szczegółach rozmowy widzi, że centrala wybiera numer wewnętrzny, a połączenie miejskie jest zawieszone. Gdy Tomek odbierze, Ula zapowiada dzwoniącego i odkłada słuchawkę. Przełączyła rozmowę do Tomka. Swoje rozmowy z bieżącego dnia Ula widzi w zakładce Dzisiaj. Najwyżej na liście jest ostatnia rozmowa, czyli odebrane połączenie miejskie, które Ula przekazała do agenta Tomka. Dla przejrzystości wszystkie dzisiejsze połączenia z danym numerem są zgrupowane. Szczegóły zobaczy po kliknięciu w odpowiednie pole kolumny Info. Tu widzi, że numer miejski najpierw zadzwonił do niej, a potem ona przekazała rozmowę do Tomka. Kierunek i status połączeń pokazują ikonki oraz dymki podpowiedzi. Podobny widok Ula ma w zakładce Historia. Domyślnie jest zaznaczony bieżący dzień, ale zakres dat można swobodnie zmieniać do roku wstecz. Połączenia również są domyślnie pogrupowane według numerów. Dodano jednak przycisk pozwalający na ich rozgrupowanie. Ula jako użytkownik PBX widzi tylko swoje połączenia indywidualne. Co się dzieje, gdy Uli nie ma przy biurku, a ktoś do niej zadzwoni? Po powrocie Ula znajduje na ekranie powiadomienie o nieodebranym połączeniu z numerem, opisem i przyciskiem do oddzwonienia. Powiadomienia są także sygnalizowane czerwonymi kropkami z cyframi na ikonie aplikacji oraz w menu. Po kliknięciu przycisku dzwoni jej telefon. Gdy Ula podniesie słuchawkę, centrala zaczyna wybierać numer osoby, która dzwoniła. Po rozmowie Ula widzi oba połączenia w zakładce Dzisiaj lub Historia. Ula może oddzwaniać nie tylko na ostatnie nieodebrane połączenie i nie tylko za pomocą przycisku. Od wersji 3 Platan Call Monitor wszystkie numery telefonów zamieniają się automatycznie w aktywne linki. Ma więc zintegrowaną funkcjonalność Platan Click to Call. Wystarczy kliknąć, aby centrala zadzwoniła i po odebraniu zaczęła zestawiać połączenie z danym numerem, tak jak przy odzwanianiu przyciskiem. Ponadto Ula może na różne sposoby wyszukiwać swoje połączenia, zarówno z bieżącego dnia, jak i wcześniejsze. Aby wyfiltrować połączenia po numerze lub opisie, wystarczy kliknąć ikonę filtrowania w odpowiedniej kolumnie i wpisać przynajmniej 3 znaki. Aktywny filtr będzie zaznaczony na pomarańczowo.
Jeśli warunki nie mają się sumować, to przed wprowadzeniem kolejnego należy kliknąć przycisk Wyczyść filtry. Ula może także filtrować połączenia po ich statusie, kierunku, a także odsiać połączenia przekazane do innych użytkowników. Jeśli korzysta z notatek, je także może przeszukiwać, pamiętając o ustawionym zakresie dni. W razie wątpliwości ikonka informacji służy z pomocą. Skoro zajrzeliśmy do notatek, zobacz, jak Ula je dodaje i edytuje. Również one przydają się jej przy obsłudze połączeń. Notatkę Ula doda w trakcie rozmowy lub po niej, zarówno do numerów z bieżących połączeń, jak i do starszych. Wystarczy, że w kolumnie Akcje Ula kliknie ikonę notatki do numeru przy danym numerze, a następnie nowa notatka do numeru. Wprowadza tekst notatki oraz określa ją przykładowo jako publiczną, czyli widoczną dla wszystkich współpracowników, a następnie potwierdza przyciskiem Utwórz. Podobnie Ula tworzy notatkę prywatną, która będzie się wyświetlała tylko jej. W tytule automatycznie jest dodawana aktualna data i czas, ale Ula może to zmienić, aby potem łatwiej notatkę wyszukać. Przy połączeniach Ula korzysta z notatek własnych oraz cudzych publicznych. Może także nimi zarządzać. Dla ułatwienia wszystkie notatki znajdzie w odpowiedniej zakładce. Przeszuka je po dacie utworzenia lub aktualizacji, tytule, numerze, opisie użytkownika czy treści. Tu też doda notatkę do jakiegokolwiek numeru wewnętrznego lub miejskiego bez jego wyszukiwania. Na liście widać, kto i kiedy utworzył daną notatkę oraz kto ją zaktualizował. Jednak usunąć notatkę publiczną może tylko jej autor oraz osoba z uprawnieniem menadżera. Nim zakończymy temat obsługi połączeń przez użytkownika PBX, mam prośbę. Zasubskrybuj kanał Platan.pl na YouTube. Otrzymasz powiadomienia o kolejnych treściach, a nam pomożesz go rozwijać. Dziękuję też za każde polubienie i udostępnienie tego filmu. Wracamy do połączeń i jeszcze jednej opcji przydatnej przy dzwonieniu. W zakładce Wybierz numer Ula może wpisać dowolny numer z klawiatury komputera albo za pomocą wirtualnych przycisków na ekranie. Może też wkleić numer skopiowany na przykład ze stron internetowych czy dokumentów, by w ten sposób szybciej go wybrać. Przed numerami zewnętrznymi należy pamiętać, by dodać prefiks wyjścia na miasto, zwykle jest to 0. Po kliknięciu przycisku Zadzwoń, centrala zadzwoni na jej telefon. Gdy Ula podniesie słuchawkę, system zacznie zestawiać połączenie z wpisanym numerem. Do połączeń wewnętrznych i ogólnie komunikacji w ramach firmy wrócimy jeszcze przy okazji omawiania pulpitu i czatu. Ale to w kolejnym filmie. A teraz zobaczmy, jakie dodatkowe możliwości w stosunku do użytkowników PBX mają w aplikacji Platan Call Monitor agenci. Co takiego pomaga im sprawniej obsługiwać klientów przez telefon? Oto Antoni. Podobnie jak Ula ma swój numer wewnętrzny w centrali. Jednak w odróżnieniu od niej należy jako konsultant techniczny do dwóch grup: handlowcy oraz serwis, które obsługują ruch telefoniczny skierowany do firmy. W centrali takie grupy nazywamy grupami wspólnego wywołania. W każdej z nich telefony może odbierać kilkanaście, a w razie potrzeby nawet ponad 30 osób. W centrali programuje się scenariusze kierowania połączeń do poszczególnych grup i osób, a w przypadku większej liczby jednoczesnych połączeń można włączyć ich kolejkowanie. Aplikacja Platan Call Monitor pomaga Antoniemu obsługiwać połączenia w obu grupach oraz pozostawać w kontakcie ze współpracownikami. Aby z tego korzystać, Antoni ma przypisaną rolę agenta oraz użytkownika PBX. W menu agenta są dwie dodatkowe pozycje: statusy agentów oraz ustaw status. W pierwszej zakładce Antoni widzi, z kim w danej grupie odbiera telefony od klientów. W grupie handlowcy jest jeszcze dwoje agentów, w grupie serwis Antoni jest sam. W zakładce ustaw status Antoni może ustawiać własny status w jednej grupie lub wszystkich, do których należy. Jeśli zmieni status np. na wylogowany albo urlop, to centrala wyłączy go z grup, do których kieruje połączenia. Wylogowanie z grup będzie także sygnalizowane czerwoną diodą w prawym górnym rogu. To drugie miejsce, w którym agent Antoni może się z powrotem zalogować. Agent jako jedyny ma dodatkowe informacje w zakładce Dzisiaj. Dotyczą one połączeń obsługiwanych przez niego w grupach wspólnego wywołania GWW.
Na kaflach Antoni widzi, że w grupie handlowców nie odebrał dziś żadnego połączenia, a na jedno nieodebrane nikt z grupy nie odzwonił. Łącznie były 4 połączenia do grupy, ale aktualnie nikt nie czeka w kolejce. Antoni może się przełączać między obsługiwanymi grupami. Ponieważ w serwisie dzisiaj nic się nie działo, wraca do grupy handlowców. Do grupy handlowców zaczynają dzwonić telefony. Połączenia ustawiają się w kolejkę. Antoni odbiera jedno z nich i prowadzi rozmowę. Jest to akurat Janusz, który dzwonił wcześniej z tego numeru do grupy i jego połączenie widniało na liście jako nieodebrane. Po zakończeniu rozmowy Antoni przegląda dzisiejsze połączenia, by sprawdzić, czy każdy klient został obsłużony. Jako agent widzi nie tylko swoje indywidualne rozmowy, ale także połączenia wszystkich grup, do których należy. Inni agenci także widzą, że to Antoni odebrał połączenie Janusza z numeru stacjonarnego oraz że połączenie komórkowe nie było odebrane. To ono teraz pojawia się na kaflu jako kolejne nieodzwonione. Antoni klika numer i zamawia połączenie jako agent grupy handlowcy. Wiemy już, jak to wygląda. Podczas rozmowy Antoni może korzystać z notatek publicznych oraz dodać swoje. Gdy skończy rozmawiać, na liście pojawi się informacja, że połączenie wychodzące zostało odebrane oraz że to on odzwonił pomyślnie. Natomiast na kaflu nieodzwonione pojawi się 0, bo wszyscy klienci zostali obsłużeni. Podobnie jak w zakładce dzisiaj, także w historii Antoni widzi wszystkie dotyczące go połączenia z podziałem na indywidualne oraz grupowe z GWW, do których należy. Po wyborze połączeń grupowych agent ma dodatkowe kolumny pokazujące, jak te połączenia były obsługiwane. Gdy rozgrupuje powtarzające się połączenia z poszczególnymi numerami, zobaczy nie tylko ostatni kontakt, ale i całą historię interakcji. Gdy ponownie zgrupuje połączenia, te informacje będą dostępne nadal w kolumnie info. Domyślnie historia jest ustawiona na bieżący dzień, jednak ten zakres Antoni może zmieniać. I podobnie jak w zakładce dzisiaj, kolumny z ikonką filtru może przeszukiwać. Przy okazji omawiania obsługi połączeń przez agenta powróćmy do różnicy między zalogowaniem do grupy wspólnego wywołania oraz statusem agenta a funkcją nie przeszkadzać, czyli D&D dostępną dla wszystkich użytkowników centrali. Zalogowanie do GWW jest związane z odbieraniem połączeń kierowanych do danej grupy lub grup oraz odnotowywane w statystykach i raportach z aktywności agentów, które dostaje menadżer. Gdy agent wyloguje się z grupy, nadal można się dodzwonić na jego numer wewnętrzny oraz skontaktować się z nim na czacie. Natomiast przycisk D&D pozwala na tymczasową blokadę wszystkich połączeń i powiadomień kierowanych do danej osoby. We wprowadzeniu wspominaliśmy o tym, że użytkownik może w profilu wyłączyć powiadomienia, jeśli nie chce, aby wyskakiwały na ekranie. Wówczas wiadomości czy przychodzące połączenia będą sygnalizowane tylko kropką z liczbą zdarzeń na ikonie aplikacji. Telefon będzie dzwonił, ale na monitorze nie pojawi się informacja, kto dzwoni, ani początek otrzymanej wiadomości. Włączenie nie przeszkadzać zablokuje albo połączenia przychodzące i powiadomienia, albo tylko połączenia, jeśli powiadomienia są już wyłączone w profilu. Podręczna pomoc i komunikaty zmieniają się dynamicznie i podpowiadają aktualne ustawienia. Ponieważ smartfon Antoniego jako multifone jest połączony z jego numerem wewnętrznym, to agent także na komórce może odbierać wywołania przychodzące z centrali do grupy oraz bezpośrednie. Dlatego też widzi jeszcze jedną opcję. Funkcja włączona tylko dla numerów zewnętrznych. Tu zablokuje w centrali dzwonienie na komórkę, na przykład poza godzinami pracy albo gdy woli odbierać telefon stacjonarny. Na czerwonym przycisku pojawia się wtedy napis D&D EXT, czyli nie przeszkadzać numerom zewnętrznym. Komunikat potwierdza, że dzwonienie nie będzie już kierowane na komórkę. Funkcja nie przeszkadzać jest nadrzędna i ustawia zajętość na wszystkie telefony Antoniego, czyli także smartfon przypisany do numeru wewnętrznego. Jej włączenie oznacza, że do Antoniego nie dotrą połączenia i że żaden telefon nie zadzwoni. Jeśli Antoni na wypadek zajętości ma ustawione w centrali przekierowanie na inny numer lub pocztę głosową, to centrala tam skieruje wywołania. Mimo włączonej funkcji nie przeszkadzać Antoni może w każdej chwili sam zadzwonić lub skorzystać z czatu. Już wiesz, jak aplikacja Platan Call Monitor ułatwia obsługę połączeń użytkownikom PBX oraz agentom w grupach. Czas przyjrzeć się pracy menadżera.
Zobacz, jak nadzoruje pracę agentów, jak monitoruje kolejki, w jaki sposób interweniuje podczas dużego natężenia ruchu, a także jak może optymalizować pracę podwładnych i wprowadzić w niej element grywalizacji. Oto Maja, która czuwa nad sprawną telefoniczną obsługą klientów. Nadzoruje grupy handlowców oraz wsparcia technicznego. Ma swój numer w centrali i korzysta z niej tak jak inni użytkownicy. Sama nie odbiera telefonów od klientów i nie należy do żadnej grupy wspólnego wywołania jak agenci. W aplikacji Platan Call Monitor ma przypisane role menadżera oraz użytkownika PBX. W profilu użytkownika Maja ma dodatkową zakładkę Menadżer. Tu włączy automatyczną wysyłkę raportów z aktywności agentów. Wybiera, w jakim języku chce je dostawać, z jaką częstotliwością, o której godzinie oraz którego dnia tygodnia. Dostanie je na adres e-mail podany w profilu jako pliki programu Excel, co ułatwia dalsze analizy. Dzisiejsze połączenia Maja widzi tak jak Ula, czyli użytkownik PBX. Nie ma kafli z informacjami o połączeniach w grupie, które widzieliśmy u agenta Antoniego, bo jako menadżer nie obsługuje takich połączeń. W zakładce Dzisiaj Maja ma tylko swoje połączenia indywidualne, czyli to, czym sama się zajmuje i co jest jej potrzebne w bieżącej pracy. Ale już w zakładce Historia Maja widzi nie tylko swoje połączenia, lecz także te obsługiwane przez nadzorowane grupy. Domyślnie są wyświetlane wszystkie połączenia dla bieżącego dnia, dzięki czemu menadżer może szybko sprawdzić, co się dzieje w obu grupach. Kolumny i filtry do przeszukiwania połączeń są takie, jak widzieliśmy u agenta Antoniego, z dodatkowymi informacjami dla połączeń grupowych. Statystyka to dodatkowa zakładka w menu, którą ma tylko menadżer. Jest w niej podsumowana aktywność monitorowanych grup w dowolnym okresie. Menadżer widzi, ile połączeń zostało odebranych, na ile oddzwoniono, a na ile nie, oraz ile pozostało nieodebranych i utraconych, czyli gdy telefon nie zaczął dzwonić, bo dzwoniący zrezygnował z czekania w kolejce do grupy. Ma także informacje o tym, ile czasu zajmowało średnio odebranie połączenia i sama rozmowa, a także ile było wszystkich połączeń oraz czy ktoś aktualnie czeka w kolejce do którejś grupy. Podobne podsumowanie menadżer ma dla poszczególnych agentów. Maja widzi, że agentka Beata niczego dzisiaj nie odebrała, nie jest liczona do statystyk. Może sprawdzić dlaczego. W statusach agentów menadżer, podobnie jak agent, ma informacje o tym, kto jest w danej grupie zalogowany. Jednak dodatkowo może także zmienić stan logowania podległych agentów. W tym wypadku Maja zaloguje z powrotem Beatę, która zapomniała zakończyć przerwę. Zagląda przy okazji do drugiej grupy, tam wszystko w porządku, Antoni jest gotów do odbierania połączeń. Kolejne narzędzie, które ma do dyspozycji menadżer, znajduje się w zakładce Raport. Dostarcza w formie graficznej szczegółowych statystyk dotyczących intensywności ruchu telefonicznego. Menadżer widzi, w jakich godzinach najwięcej dzwoniących trafiało do kolejki danej grupy, jak długo czekali oraz ilu z nich zrezygnowało z czekania na zgłoszenie się agenta. W drugiej zakładce menadżer ma zebrane informacje o tym, ilu agentów obsługiwało ten ruch. Wszystko, co potrzeba, by ten proces optymalizować. Raport domyślnie jest prezentowany dla bieżącego dnia, ale oczywiście ten zakres można zmieniać, a dane porównywać. Poza automatycznie wysyłanym raportem okresowym z kompletem informacji, Maja w każdej chwili może wygenerować dla wybranych lub wszystkich parametrów plik, który od razu pobierze. Już wiesz, jak aplikacja Platan Call Monitor ułatwia obsługę połączeń użytkownikom centrali, agentom pracującym w grupach oraz menadżerom. Na koniec jeszcze jedno narzędzie, które może być wykorzystane do motywacji czy wprowadzenia elementu grywalizacji. To tablica. Jest to osobne konto, do którego nie przypisuje się numerów centrali, więc nie można na nie zadzwonić. Jego zadaniem jest wyświetlanie na kaplach bieżących statystyk połączeń dla danej grupy agentów, w tym przypadku handlowców. W aplikacji takie konto ma przypisaną rolę tablica. To graficzne przedstawienie statystyk, które widzieliśmy u menadżera. Można je wyświetlać na dużych monitorach w salach, w których pracują agenci. Na jasnym lub ciemnym tle. Po polsku lub angielsku. Bez nazwisk, bez numerów telefonów, codziennie zerowane i pokazujące bieżące kolejki oraz połączenia. Tak to wygląda w ciągu dnia. I na bieżąco się zmienia. To
To tyle na temat obsługi połączeń w aplikacji Platan Call Monitor. W następnych odcinkach przewodnika przyjrzymy się kolejnym modułom aplikacji, służącym zarówno do komunikacji wewnętrznej, czyli czatowi i pulpitowi, jak i do zewnętrznej, czyli bramce SMS. Skomentuj, zapytaj, a jeśli Ci się podobało, to polub proszę ten film. Zasubskrybuj kanał platan.pl i włącz powiadomienia, aby mieć pewność, że spotkamy się ponownie. Do zobaczenia!